Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przyszło mi do głowy, żeby Wam zrobić pyszną zupkę, smak z mojego dzieciństwa albo strach mojego dzieciństwa. I tą zupą będzie pyszna zupa kapuśniak na gwoździu z anegdotą. A więc jak byłam mała, czy byliśmy małe siostry, to tato kiedyś powiedział: dzisiaj robię ja zupę po swojemu. I to będzie kapuśniak na gwoździu. I mój tato wziął tego gwoździa, niby do garnka, ale położył go za garnkiem. Dodał kości, wody, ziemniaków, wszystkiego dokładał tam i kiełbaski. My baliśmy się jeść tą zupę, ale później nam się przyznał, że to był żart. A więc ja Wam mówię, że ta zupka to jest zupka z anegdotą. Zrobiona oczywiście na kości. Będzie kość z karkówki, dołożę jednego kotlecika, pod koniec troszeczkę boczku, trochę kiełbasy i zasmażka. I Wam powiem, że zupa będzie rewelacyjna. Ile wody? To zależy od Was. Możecie dać 2 litry, 3 litry, 2,5. Zależy, jak gęstą chcecie mieć zupę. Dlatego teraz przejdę, pokażę Wam, jak ja robię. I oczywiście, jak się Wam spodoba mój pyszny przepis, jak można prosić o łapki, o suby, będę się bardzo cieszyła. Zapraszam. Muszę oddzielić mięso od kości. Możemy zostawić troszeczkę więcej mięsa przy kości. Wtedy będzie zupa smaczniejsza. I tutaj jest 300 gram tej kości z mięsem. To będzie zupa bardzo zdrowa, ponieważ ona będzie z kapustą kiszoną. Mam z własnej roboty. Zrobiłam sobie już na ten rok. No i oczywiście damy parę ziemniaków. Gwóźdź dalej jest, nie? Gdyby Wam było za mało, tylko i wyłącznie ta kość, możemy również dołożyć sobie do tej kości jeszcze kawałeczek na przykład kotleta, jeżeli jest więcej osób, czy ktoś lubi, czy nie naje się samą zupą. To jest moja propozycja, tylko i wyłącznie. Oczywiście możemy dołożyć 2. Nie ma problemu. I teraz Wam pokażę, co ja jeszcze dam do tej zupy. Tym razem, ponieważ już jedną zupę kapuśniak, jak już wspomniałam, mam. Proszę zobaczyć, tutaj mam suszone grzyby, około 25 gram, starczy Wam, 30. I ja je teraz popłuczę i one niech sobie postoją. Oczywiście w ciepłej wodzie, jak najbardziej. Wtedy zlewam tą wodę, że ten kurz, to wszystko tam, co jest na tych grzybkach, żeby zeszło. A więc stoi sobie, czeka. Cebula 128 gram, taka większa. 2 marchewki 170 gram. Jedna pietruszka z korzenia 60 gram. Kawałeczek selera 40 gram i kawałek pora. Tyle mam, możecie dać kawałeczek więcej albo mniej. Ja mam 20 gram. To, co jeszcze potrzebuję, to są liście laurowe, ziele angielskie. Pod koniec dam troszeczkę boczku wędzonego, obojętnie w jakiej formie. Jeżeli macie w plasterkach, pokrojcie drobno. I tutaj mam kiełbasę, dam również z 2 pędka kiełbasy, żeby ten smak był lepszy. I teraz Wam pokażę, kochani, że tutaj mam kapustę robioną przeze mnie, kiszona już jest lekko kwaśna. I na tej kapuście zrobię tą zupę. Oczywiście, jak zrobić kiszoną kapustę, macie już na moim kanale. A tutaj Wam pokażę, że jest sałatka. Widzicie? I ta sałatka jest kwaśno-słodka. Też macie na moim kanale. Dlatego Wam chciałam pokazać, że robię co roku. Jest naprawdę pyszna. Robicie w jeden dzień i w tym samym dniu możecie jeść. Przechowywać możecie ją cały miesiąc w lodówce, czy w zimnym miejscu. Coś pysznego. Podam Wam linki pod spodem. Teraz naleję z 2 łyżki oleju rzepakowego
i obsmażę to mięso z kością. Do tego wkroję jeden czosnek drobno. Obrócę i te aromaty z tego smażenia mięska, kości dadzą Wam dużo lepszy smak tej zupy. Tak wygląda. Zmniejszyłam z 9 na 5, czyli prawie o połowę. I teraz skroję sobie drobniutko tą jedną cebulę. Możemy dać dwie. Akurat w kapuśniaku nie przeszkadza więcej cebuli. Tylko wkroję kawałeczek pora, selera i niech mi się to wszystko ładnie smaży. Powiem Wam, że będzie dużo smaczniejsza zupka, jak tak zrobicie, ponieważ te wszystkie warzywa również się lekko obsmażą. Tylko kapustę damy na koniec bez smażenia. Oczywiście możemy sobie wszystkie warzywa już wcześniej pokroić. I kawałeczek selera również kroję drobniutko. Oczywiście dwie takie marchewki trzeba dać, ponieważ przy kwaśnych rzeczach, jak na przykład kapuśniak czy ogórkowa zupa, można jak najbardziej dać marchewki więcej. Do tego wrzucę te grzybki pokrojone, a więc te grzyby popłukałam, jeszcze one sobie postały, te grzyby popłukałam i teraz sobie je pokroiłam i wrzucę również tutaj do smażenia. Mieszam. Na początek pół łyżki soli. Trzeba dać. Łyżeczkę pieprzu czarnego. Możecie dać pół i dosypać. Ja mniej więcej wiem, jaki lubię smak. Łyżeczkę papryki słodkiej, majranku, łyżeczkę i 2 liście laurowe i z 5 ziarenek ziela angielskiego. Teraz to wszystko zalewam gorącą wodą. Mam 2 litry wody i tak to już wygląda ta zupka. Teraz to przykryję. Jak się zagotuje, zmniejszę na pół, z 9 na 4, 4,5, damy 3,5, ponieważ teraz może mi się gotować około 45 minut. Po 45 minutach wrzucam ziemniaki najpierw. Jak ziemniaki będą już takie miękkie troszeczkę, dopiero wtedy daję kiszoną kapustę. Po tych 45 minutach wrzucam ziemniaki. Ja dołożyłam jeszcze jednego i mam 700 gram. Mieszam. Mogę sobie już wyciągnąć liść laurowy z 2-3 ziele angielskie, żeby nie było za dużo, jak chcecie. I teraz mi się gotuje to dalej, aż te ziemniaki będą miękkie. I teraz mam tutaj 2 takie mniejsze pętka kiełbasy. Możecie dać jedno, około 200 gram. I ja to smażę teraz na patelni. I tutaj mam około 100 gram wędzonki. Wrzucę jeszcze tej wędzonki troszeczkę, żeby miał lepszy smak. I ja to obsmażę, wrzucę tutaj i od razu zrobię sobie już zasmażkę. I tutaj wkroję teraz
jedną cebulkę jeszcze. Teraz mogę troszeczkę zmniejszyć sobie tutaj z 9 na 4, 4,5 i obsmażam 2 minutki. To nie może nam się spalić, że będzie później zupa gorzka. I teraz wrzucam do tej zupy już. Niech nam się to razem nagotuje. Będzie miało fajny smak. I teraz nałożę około 50 g masła, około 2 łyżki. I dołożę zaraz 2 łyżki mąki. Widzicie, to jest zarumienione, to nie jest w ogóle spalone i jest wszystko dobrze, nie bójcie się. Tak może być, nic się nie dzieje. Dajemy 2 dobre łyżki mąki i to powinno starczyć. Mieszamy. Mąka może się również troszeczkę zarumienić i nie może się spalić. Tak wygląda i wyłączam na 0 i to sobie czeka. To, co można teraz zrobić, to troszeczkę zupy tutaj wlać, tej gorącej zupy. Ziemniaczki się ugotowały, wrzucam kapustę, pół kilograma, czy około pół. Przykryję i jeszcze mi się gotuje 20 minut. Teraz musimy sobie spróbować tą kapustę, ziemniaki, czy jest już ugotowane, ale ja widzę już, że tak. Dlatego jeżeli to już jest ugotowane, wylewamy i gdyby komuś było troszeczkę za gęste, to nie obawiajcie się, dolejcie troszeczkę wody. Niektóre moje zupy są za rzadkie, to teraz będzie gęsta zupa. Oczywiście bardzo smaczna. Powiem wam, że jest bardzo smaczna, ale brakuje troszeczkę soli, pieprzu. Troszeczkę. 1/3 łyżeczki. Dla mnie troszeczkę majranku z pół łyżeczki. I z pół łyżki soli. Ja specjalnie nie soliłam w międzyczasie, ponieważ ta kapusta jeszcze nie jest tak mocno kiszona. Jest troszeczkę słona była, a więc chciałam odczekać, jak macie tą czubrycę. Proszę dać łyżeczkę czubrycy, nie zaszkodzi. I oczywiście troszeczkę pietruszki zielonej. I zupka zaraz będzie gotowa. Możemy również sobie już wyciągnąć tą kość. To mięso możemy oddzielić od kości i oczywiście tutaj wrzucić do tej zupy. Również te kawałki, co miałam. Powiem wam, że coś pysznego. Nalewam teraz na talerz. Tak wygląda, proszę zobaczyć, dosyć gęsta, ale nie jest mocno kwaśna, ponieważ mnie się kapustę jeszcze nie miałam taką mocno jakby ukiszoną, ale wam powiem, że jest smaczna, nie przekwaszona, naprawdę jest super smak. Dlatego, kochani, zapraszam was bardzo serdecznie. Do tego dojdzie jeszcze mięso. Zawsze myślę o tym. Ktoś mi kiedyś napisał, co zrobiłaś z tym mięsem z kości. A więc, kochani, ja sama nie jadam, naprawdę, chyba że jestem zmuszona. Wrzucam tu. Proszę zobaczyć, teraz macie na talerzu, do tego chlebek albo bez chleba, jak sobie życzycie. Zapraszam, kochani, bardzo serdecznie na mój kanał, na moje playlisty. Macie posortowane, niedługo święta, a więc możecie na pewno sobie coś znaleźć fajnego na święta. I tak już wygląda na talerzu.